To jest silniejsze ode mnie. Pasja. To jest... Tak, to jest pasja, to jest szczęście. To jest, jak gram, to jestem szczęśliwy. Nie leży mi nazywanie siebie artystą, bo wolałbym, żeby to ktoś mnie nazywał artystą. Nie do puszeczki, tylko do puszeczki. Dobra, spróbujemy zagrać konsowego, ale to też raczej. Klimat ulicy bywa bardzo plastikowy, szczególnie w takiej okolicy jak tutaj, tuż obok Palmy. Tak, Krzysio coś Całkiem wie o tym, bo plastikowej. 2 lata temu się tu spotkaliśmy. Ja grałem sobie na basie, a Krzysio szedł taką grupką ludzi, którzy mi wpadli w sprzęt i tak się poznaliśmy. Tak, to było bardzo wesołe. A dlaczego plastikowa palma? Dlatego, że świat jest plastikowy. To wszystko jest obłudą, Faktycznie. obłuda, sztuczność, komercja. Po prostu coś, co jest stworzone tylko dla nas, a tak naprawdę jest nierealne. Żyjemy w urojonym świecie, a nie tak naprawdę w realnym i dlatego nazywamy się plastikowa palma. Ja bo... już zdążyłem zapomnieć właściwie czemu to jest plastikowa palma, a pamiętam, że to ja jakoś się przekonywałem do tego, żeby to Tak, było tak. Plastic Palm Tree. Ty mnie I dlaczego przekonałeś tak ma być? i rozmawialiśmy o tym 3 godziny, dlaczego i doszliśmy do konsensusu, że bardzo dobra nazwa. Tak. Odzwierciedla zupełnie to, doskonale to, co robimy i naprawdę no, pasuje do nas. Tym bardziej, że gramy pod plastikową palmą, także pasuje tym bardziej. Ja jestem człowiekiem, który robi to, co lubi. To jest moja pasja, to jest spełnienie i tylko tyle. No, uwielbiam to, co robię. Nie leży mi nazywanie siebie artystą, bo wolałbym, żeby to ktoś mnie nazywał artystą. No, zdecydowanie. Nie lubię mówić o sobie, że jestem muzykiem, raczej mówię, że muzykuję, a niech ktoś inny powie, że jestem muzykiem. Tak, bardzo dobre podejście. Jeżeli chodzi na przykład o moje inspiracje, kogo ja bym nazwał artystą, to jest kilku takich basistów, którzy no, wywierają na mnie olbrzymi wpływ i nie będę tego ukrywał. Jeżeli chodzi o brzmienie, o w ogóle technikę gry, to przede wszystkim Les Claypool z Primusa to jest w ogóle number one dla mnie, człowiek niesamowity. Wojtek Pilichowski z Polski, tak, to jest taki bassman, który technicznie no, jest na takim poziomie nieosiągalnym wręcz. No i Wiktor Wooten, murzyn, który gra już jakieś 50 lat i po prostu ja nie jestem w stanie nawet tego jakby nazwać, bo jestem taki malutki. A, przepraszam, Flea był moim pierwszym ulubionym basistą, uwielbiam Red Hotów, tak, i jak byłem na koncercie, to odkryłem, że moje brzmienie jest takie właśnie Red Hotowe bardzo, że te moje częstotliwości, które ja sobie tam w basie wydobywam, ukręcam, to są te takie właśnie, które Flea sobie podkręca, także gdzieś tam nawet podświadomie czerpię wzorce, które po prostu no, w życiu bym nie przypuszczał, że mogę brzmieć podobnie do kogoś, a jednak. No niestety, w muzyce ciężko wymyśleć coś nowego, aczkolwiek myślę, że my tworzymy coś nowego, bo przede wszystkim gramy muzykę improwizowaną. To jest coś, co jest natchnieniem chwili. Robimy to w przedziwaczny sposób. Niektóre utwory raz trwają 3 minuty, raz trwają 12 minut, raz 20 minut. Jak zaczynam numer, to nie wiem, jak się skończy. Nie wiem, co się wydarzy w środku, nie mam zielonego pojęcia. To jest ta chwila. To jest to natchnienie, które powoduje, że gram. No i ludzie to jest to, co daje mi energię. Jak widzę, że ludzie mnie słuchają, nas, to wtedy mam totalny power. Czuję po prostu energię. No,
gram takie rzeczy, których nie potrafię powtórzyć. To jest niesamowite w muzyce, że gdy się improwizuje, to można zagrać rzeczy genialne. Można grać 50 lat, ćwiczyć, a przyjdzie taki moment, że zagram tak, że nigdy tego nie powtórzę. To jest niesamowite. Gram dla takich chwil. Dla mnie zawsze w muzyce Muzyka. najważniejsza była zabawa. No, pamiętam, że dosyć późno zacząłem grać na bębnach czy w ogóle na perkusji. I no, wciągnął mnie też taki basista w muzykę, to było w liceum. I gdyby nie to, że zacząłem się tym bawić, to nigdy bym nie zrobił postępów i tak naprawdę na serio w to nie wszedł. U mnie było zupełnie inaczej, bo muzyka to było marzenie małego chłopca. Aha. Ja pamiętam, jak miałem 5 lat i takie wielkie marzenie, chcę mieć gitarę, chcę ją mieć. No niestety to marzenie spełniło się dopiero jakieś 12 lat później. Kupiłem sobie gitarę. Miałem wtedy 17 lat i w sumie to był przypadek, bo kolega z ogólniaka grał na gitarze i założył zespół. Ja wtedy pisałem jakieś teksty, w ogóle takie głupoty i założyliśmy taką kapelę, gdzie było 3 gitarzystów. Ja grałem na gitarze, kolega grał i jeszcze jeden kolega grał. Oni wszyscy byli dobrzy, ja dopiero zaczynałem, więc powiedzieli: nie Celo, nie będziesz grał na gitarze, będziesz grał na basie, bo nas już jest 2. No ja tak stwierdziłem, no kurczę, zanim ja ich doścignę, minie jakieś 5 lat, więc to jest w ogóle bez sensu, więc kupiłem jakiś bas w ogóle tam za 300 zł i zacząłem grać. No i tak to trwa od 15 lat. Nie wiem jak mi to wychodzi, mam nadzieję, że dobrze, ludziom się podoba, mi też. A czym jest dla mnie muzyka? No to jest to spełnienie, to jest to, bez czego nie mogę żyć. Jak nie gram, to czegoś mi brakuje. To jest silniejsze ode mnie. Pasja. To jest... Tak, to jest pasja, to jest szczęście. To jest, jak gram, to jestem szczęśliwy. A w życiu najważniejsze jest szczęście, więc wszystko się zgadza. Ten świat jest plastikowy, ponieważ dają nam 3 kolory i mówią, że możecie wybrać wszystko, ale spośród tylko 3 barw, a my jesteśmy ludźmi, którzy pokazują, że można inaczej. Tak, że... masz bas o pięknej barwie i wybierasz to, że bierzesz swój bas, smaka, stawiasz na ulicy i grasz. Nie wiem, czy to jak gram jest efektem tych kilku lat mojego doświadczenia gry na perkusji i bębnach. Czasami mam takie wrażenie, jakbym gdzieś tam wcześniej żył już jakimiś życiami i zbierał doświadczenia, czy to w Indiach, czy w innych rejonach świata. Bo niektóre moje zagrywki nie wydają mi się właśnie w perspektywie tych ostatnich kilku lat takie no, wynikające jakby z tego oczywiste. Tak jakby to było skrzyżowanie się różnych styli. Ja pokazuję, że gitara basowa jest przepięknym instrumentem, że można zagrać wszystko, że ludzie nie doceniają basistów, bo myślą, że basista to gra do 5. progu na jednej strunie. Nie, to nieprawda. Pokażę Wam, że można to zrobić zupełnie inaczej, że gitara basowa jest naprawdę czymś wspaniałym, ma niesamowite możliwości, jest mnóstwo technik gry, które ludzie sobie nawet nie zdają sprawy z tego, jak można grać na basie. Ja oczywiście nie jestem jakimś mega wirtuozem, ale staram się pokazywać, że można ten instrument wykorzystywać inaczej. Krzysio mi w tym pomaga, gra na bongosie, no i robi to całkiem przyzwoicie. Jest bardzo utalentowany. Dżembę. Dżembę? Aha. To jest dżembę, czy co to jest? Takie małe dżembę. A, małe dżembę. No.
A to takie małe basowe, czterostrunowe, o takie. Takie fajne. No, a jeżeli będziemy gdzieś grać, gdzie nie będzie plastikowej palmy, To sobie taką postawimy malutką i ona będzie mówić, że Jesteśmy The Plastic Palm Tree. to tak w skrócie oczywiście, no bo wiadomo, muzyka to jest taki temat, że można opowiadać godzinami.